W lipcu możemy mieć poczucie, że chcielibyśmy mieć czegoś więcej i dostać to już. Ale wielu z nas będzie musiała i zdecyduje się odłożyć coś na później. Na przykład dlatego, bo nie chce się zastanawiać nad tym, co ma wybrać. Nie chce sobie zawracać głowy i komplikować życia zastanawianiem się, czy to. Będą też inne przyczyny, ale to będzie jakby taka główna, najważniejsza. Jakie będą najistotniejsze takie ogólne nastroje, których możemy się w lipcu spodziewać? Trochę niektóre rzeczy się wykręcają, ale częściowo dobrze, a częściowo mniej dobrze. Bo będą tacy, którzy będą mogli w jakimś zakresie wrócić do dawnego szczęścia, które kiedyś odczuwali, ale w jakimś zakresie, jakby to było takie mniejsze szczęście. Ale będą też tacy, którzy będą mieli poczucie, że tracą swoje szczęście, że znów brakuje im poczucia spełnienia, znów opierają się, jakby czegoś brakowało, jakby czegoś nie było, może jakby coś zabrano, albo nie chciano czegoś dać. I trochę te emocje mogą się mieszać. Nie zawsze będziemy potrafili powiedzieć dobrze i precyzyjnie, w którym momencie odczuwamy jakie emocje. Będziemy mieli poczucie, że jest ich kilka, ale chwilami możemy zwątpić, co w danym momencie. Będą, moi drodzy, tacy, którzy będą czuli się znów wściekli. Znów, jeżeli ktoś się czuł wściekły niedawno, to może to wrócić. Ale mam wrażenie, że ten poziom natężenia tej wściekłości będzie u większości osób mniejszy. Tylko u jakiejś grupy niewielkiej będzie to jeszcze większe. Są tutaj jakieś grzmoty, ciemne chmury. Jest złość, moi drodzy. A skąd ta złość, moi drodzy? Czy mniejsza, czy większa? Jakie to mogą być przyczyny? Mogą być 3 różne przyczyny. Tak patrząc szerzej. Jedną z tych przyczyn jest maksymalne obciążenie obowiązkami, które trzeba unieść. Nawet jeżeli te obowiązki wyglądają, jakby były lekkie i leciutkie. Wyglądają jak delikatne kwiatki, które można od tak unieść, ale wy nie macie już nawet energii, żeby porządnie pstryknąć palcami, mimo że normalnie pstrykaliście i wiecie, że potraficie. To teraz jakby ten ciężar kwiatków was może niektórych przygniatać i powodować złość. Bo to jest maksymalne obciążenie, moi drodzy. Tu jest 10 buław. Będą tacy, których będzie wkurzał magik. Będzie wywoływał złość. Bo wyciąga coś z kapelusza. Bo pokazuje, co gdzieś w czarodziejski sposób można było w tym kapeluszu znaleźć. Złość będzie wynikała jeszcze z niezakończonych spraw i niemożliwości osiągnięcia pewnego rodzaju przemiany, która jest przemianą
wręcz fizyczną, przemianą związaną z wewnętrznymi organami. Coś nie chce się zmienić, coś nie chce w pewnym sensie umrzeć, zakończyć się, żeby móc mieć później nowe życie i przejść na całkiem nowy etap. Moi drodzy, kto będzie znaczącą postacią, którą będziemy mogli wszyscy dostrzec? Typem postaci właściwie, bo to nie musi być jedna osoba, ale jakiś taki typ postaci. Ktoś, kto czeka, moi drodzy, ktoś, kto czeka cierpliwie, aż roślina urośnie, aż będzie właściwa pora na to czy na tamto, bo ten, kto tu czeka i dogląda tego, co rośnie, ma świadomość różnych okresów, różnych epok, różnych epok też. Choć te epoki nie muszą mieć bezpośredniego związku z tym oczekiwaniem, ale tu ktoś ma świadomość szerokiego zakresu czasu, bardzo szerokiego. I ten ktoś rozumie, że wszystko ma swój czas i potrzebne warunki. I ktoś nie porzuca tego, co rośnie, ale też tego w żaden sposób nie przyspiesza, bo nie bardzo ma jak. To jest ktoś, kto domyśla się, że to, nad czym czuwa, ma głębokie korzenie i może dojść do źródła. Te korzenie tutaj są, ale ta osoba nie musi ich widzieć swoimi oczami, dosłownie. Może mieć oczy przymknięte, ale może się domyślać, że pod powierzchnią ziemi są głębokie korzenie, z których wyrasta to, co ma przed sobą. To, co może dostrzec on, ta osoba, jeśli otworzy oczy, to, przy czym jest i czego właściwie już dotyka albo prawie dotyka. To może być coś takiego, co przypomina trochę drzewko bonsai. Trzeba mocno dbać o takie drzewko, żeby ono gdzieś nie padło i ono rośnie bardzo powoli. Można je przycinać. I ono może być takie trochę powykręcane, ale takie ma być. Można nadać czemuś kształt. Można coś zrobić, co jest jednocześnie powiązane z naturą, ale wpływać w jakimś zakresie na naturalny kształt bez szkody dla danej materii. To jest materia, o którą trzeba dbać, bo właśnie jak ktoś się nie zna na tej materii, to nie osiągnie takiego efektu, jaki mógłby ten ktoś osiągnąć, gdyby się na tym znał. Ale jest tu ktoś, kto wyraźnie poświęca całą swoją uwagę tej materii. Calutką. Nie patrzy nigdzie indziej. I robi to z dużym wyczuciem. Bo tu nie chodzi o przyglądanie się jak pod mikroskopem,
ale bardziej o wyczucie i o cierpliwość, moi drodzy. Czego powinniśmy się dowiedzieć w lipcu? Powinniśmy się dowiedzieć, jak możemy kroczyć w gąszczu, jak możemy kroczyć i jak mamy kroczyć w momencie, kiedy odnosimy wrażenie, że znaleźliśmy się w lesie pogubieni. W momencie, kiedy mamy wrażenie, że musimy walczyć ze wszystkim dookoła, ale nie wiemy, co to jest. W momencie, w którym czujemy, że chcemy skądś wyjść albo gdzieś się przedostać. I możemy być przestraszeni, czy na takich wyglądać. Ale tu jest, moi drodzy, ścieżka. To nie jest zagubienie w środku lasu. Ktoś idzie po wytyczonej wcześniej ścieżce i możemy się domyślać, że ta ścieżka gdzieś prowadzi. Ktoś tę drogę wytyczył i o ile nie stoi na końcu jakaś zrujnowana chata w środku lasu, to do czegoś się dojdzie. A czego możemy spodziewać się na końcu tej ścieżki, a czego tam nie ma? Możemy się spodziewać, że na końcu ścieżki znajdziemy możliwość rozpoczęcia nowej działalności, nowego działania. To mogą być bardzo różne działania, ale chodzi o to, że tutaj trzeba coś zrobić i podejmować inicjatywę. Tu się samo nic nie zrobi. Jak dojdzie się na koniec tej ścieżki, wyjdzie się z tego lasu, to tam czeka nowe działanie. Ale nie czeka tam, moi drodzy, wyjście ze związania, wyjście z nadmiernego materializmu, którego nawet nie można pokazać bez cenzury. Moi drodzy, co będzie ważne w lipcu, o czym jeszcze tutaj nie usłyszeliśmy? Będą to sprawy ze sobą powiązane. I będą w tym powiązaniu różne jednostki. Mamy do czynienia z osobami, które są rysowane jako postacie i przyjmują taką jakby postawę tradycyjną, tradycjonalistyczną, może konserwatywną. Będziemy mieli do czynienia z kobietami, które będą przyjmowały postawę takiej królowej kielichów, archetypowej matki, ale ta matka ma w sobie więcej takiej skromności
I może nie zawsze jest dosłowną matką, tak jakby była na przykład jakąś przeoryszą, choć nikt nie uważa jej za kapłankę. Mam poczucie, że ta kobieta nie musi mieć dzieci, ale chce wyrażać swoją emocjonalność i chce być w pewnym sensie skromna. Jakby chciała się mocno zakryć, bo uważała, że to nie wypada. Nie wypada się odsłonić. Nie wypada pokazać swojej fizyczności. W stronę takich osób zmierzać będą osoby, które najwyraźniej są trochę zmieszane. Zmieszane w swoich emocjach. To jest rycerz kielichów. Rycerz kielichów zmierza do takiej królowej. Rycerze kielichów czasem mają w sobie coś z takiego, w cudzysłowiu mówiąc, czy w cudzysłowie, już nie pamiętam jak to się mówiło, z takiego stalkera trochę. Ale to nie jest ktoś, kto przesadza może, chyba że ktoś jakby nie przepada za intensywną uczuciowością, to dlatego kogoś to będzie przesada. Ale to jest ktoś, kto jakby kieruje się w stronę królowej, bo wiedzie go uczucie w tę stronę i chce jakby walczyć w tę stronę, walczyć może o królową albo dla tej królowej. Jakby był rycerzem, jakby był jeźdźcem na białym koniu. Ale to nie jest taki jeździec, moi drodzy, który galopuje strasznie żywiołowo. On się bardzo powoli porusza, ale to jest ktoś, kto ma dobre intencje. Pomimo tego, że ma za sobą statek, który utonął. Ma za sobą doświadczenie, które było jak zatonięcie w różnych myślach. Moi drodzy, co warto, żebyśmy usłyszeli i na co warto, żebyśmy uważali? Usłyszmy o niezależności. Usłyszmy o możliwości złapania. I uważajmy na naszą niezależność. Bo ktoś nam w tej niezależności pomaga. Wydaje się być mały, ale dodaje nam entuzjazmu niezbędnego do tego, żeby nam się chciało łapać. Na co możemy czekać w lipcu? Na stabilną konstrukcję, moi drodzy, na szczycie której zobaczyć można dwie osoby, których tożsamość wydaje się nie taka istotna, przynajmniej w sensie globalnym. Możecie mieć pewne poczucie niedosytu w lipcu. Możemy mieć takie poczucie. Możemy mieć poczucie, że nie da się wszystkiego dobrze powiedzieć, że chciałoby się coś jeszcze dodać, ale to już jest wszystko, co możemy powiedzieć. Poza ewentualną nadzieją, wyrażeniem ewentualnej nadziei na to, że te oczy,
które gdzieś na nas patrzą, są oczami, których nie musimy się obawiać. Słuchajcie, polubiajcie, subskrybujcie.